Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że życie wrzuciło cię do jakiegoś szalonego escape room bez instrukcji, a jedyną pomocą jest kot, który patrzy na ciebie z politowaniem? No cóż, cześć, tu Kamila. Dzisiaj pogadamy o tym samozaufaniu, więc może zaparz sobie herbatkę, rozsiądź się wygodnie, bo to będzie podróż od weterynarii do neurobiologii zachowania z przystankiem na coaching, emocje i barbiturany. Mam nadzieję, że to, co przekazuję innym poprzez rozmowę, tekst czy wideo, zainspiruje ich i zmotywuje do podejmowania pozytywnych decyzji życiowych. Uczestnictwo w seminariach, różnych kursach, czytanie dużej ilości książek pomaga mi rozwijać moją pasję i myślę, że jestem naturalnie w tym dosyć dobra. W trakcie mojej drogi zawodowej zrozumiałam, że fundamentem trwałego sukcesu są 3 kluczowe zasady. Po pierwsze, sukces zaczyna się od rozpoznania realnej potrzeby i stworzenia rozwiązania, które wnosi wartość. Czyli zrób coś, co potrzebują inni, na przykład, aplikację, która mówi napij się wody, bo jesteś odwodniony jak kaktus w piekle. Po drugie, rób to, co naprawdę cię pasjonuje. Pogoń za kasą, prestiżem czy władzą może kusić, ale bez autentyczności szybko traci sens. Po trzecie, znajdź przestrzeń, w której twoja pasja spotyka się z potrzebą innych i gotowością, by za nią zapłacić. Czyli plan idealny. Robię to, co kocham, a potem magicznie pojawia się faktura VAT. Zamiast ograniczeń wybieraj możliwości. To właśnie w nich kryje się prawdziwy rozwój. Odnalezienie tego, co naprawdę chcesz robić w życiu, to jak randka z twoim własnym przeznaczeniem, tylko bez tej niezręcznej gadki i dzielenia się rachunkiem. Serio, na życie nie ma opcji kopiuj, wklej. Śledzenie cudzej kariery i z nadzieją, że zadziała też dla ciebie, to jak wkładanie czyichś butów i uczestniczenie w maratonie. Może dojdziesz do mety, ale na pewno z odciskami i grzebicą. Weźmy na przykład tą klasykę. Zostanę lekarzem. Mówi ktoś, kto mdleje na widok krwi, ale za to mama już wydrukowała dyplom, babcia kupiła stetoskop, a sąsiadka ma już oprawioną zdjęcie w białym fartuchu. Problem? Problem jest taki, że lekarz nie chce leczyć ludzi. On chce po prostu nie zawieść cioci Krysi. A potem się dziwimy, że trudno znaleźć lekarza z powołania. Część z nich leczy złamane serca rodzinnych oczekiwań zamiast złamanych kości. Dlatego zanim zapiszesz się na jakiś poważny kierunek, sprawdź, czy naprawdę tego chcesz. Czy po prostu boisz powiedzieć swojej mamie, że marzysz o pieczeniu bezglutonowych ciastek i prowadzeniu jogi dla psów. Jeśli przyjrzysz się własnej, konwencjonalnej ścieżce, zawsze znajdziesz w niej coś dobrego. Szczególnie jeśli czujesz się pewnie w swoich wyborach. Gdy ja zrozumiałam, że nadszedł dla mnie czas na zmianę, a na ścieżce zawodowej miałam już ponad 40 lat i 20-letnie doświadczenie w branży weterynaryjnej. Zawsze czułam głęboką więź do zwierząt i umiałam odczytywać ich emocje. Pracowałam z bardzo agresywnymi przypadkami, ale nigdy nie zostałam zraniona. Chyba nie znam nikogo w tej branży, kto nie ma żadnych blizn. Choć ja nie mam. W środowisku, gdzie ubezpieczenia na życie to norma, mój brak obrażeń uznaję za potwierdzenie umiejętności budowania zaufania i czytania sygnałów ciała. Zwierzęta wyczuwały mój spokój, nawet wtedy, gdy zbliżałam się do ich żyły szyjnej z igłą większą niż ich cierpliwość. A, trochę napięcie chyba wzrosło, może żeby je rozluźnić. Oto nowość z działu co? Czy wiecie, że krowy mają swoje najlepsze przyjaciółki, a nawet kilka? I odczuwają stres, gdy są od siebie oddzielone? Badania behawiorystów wskazały, że krowa bez swojej BFF ma tętno tak jak ja, jak widzę rachunek za prąd. To urocze, ale też trochę szokujące przypomnienie, że zwierzęta przeżywają głębokie więzi emocjonalne. Empatia i bliskość nie są zarezerwowane tylko dla ludzi. Jedziemy dalej. Moja praca była bardzo satysfakcjonująca. Nie brałam urlopów ani zwolnień lekarskich. Często byłam pierwszą osobą, która przychodziła do kliniki i ostatnią, która ją opuszczała. Niestety, w wyniku wypadku
Życie powiedziało stop, teraz tylko odbierasz telefony i robisz notatki. Nie mogłam już dotykać zwierząt, ale mogłam gadać. I jak się okazało, gadać to ja potrafię, jeśli mnie temat kręci. Zaczęłam rozmawiać z ludźmi o ich problemach, lękach, smutkach, alergii na sierść i szefów. Poza analizą własnych dramatów życiowych, których było niemało, zaczęliśmy z kolegami rozkopywać też cudze kryzysy, bo czemu nie, prawda? Z czasem odkryłam, że mam nie tylko talent do rozumienia zwierząt, ale zdałam sobie sprawę, że rozumiem także ludzi, którzy stoją przy ekspresie do kawy i próbują nie płakać. Wtedy dotarło do mnie, że moje supermoce to empatia i umiejętność gaszenia emocji przy pracy w chaosie. Czyli dokładnie to, czego potrzebuje branża weterynaryjna. No i IT, jak się okazało też. Bo powiedzmy sobie wprost, to nie jest praca dla każdego. Zwierzę śmierdzi, wymiotuje, gryzie i sika, czasem wszystko jednocześnie, a ty masz nadal z uśmiechem mówić: a Pani Basiu, wszystko dobrze. Tak, Pani Basiu, wszystko dobrze, proszę się nie martwić. To jakaś emocjonalna karuzela, gdzie biletem jest twoje serce i 27 chusteczek dziennie. Tu naprawdę trzeba umieć z uśmiechem podejść do kota, który właśnie wymiotuje ci na buty, jednocześnie robi kupę i planuje skok na twoją twarz. Emocje są wszędzie. W gabinecie, na zapleczu, a w szczególności w łazience. Prawda jest taka, że nie spotkałam w tej branży nikogo, kto nie byłby wrażliwy. Po prostu tu inaczej się nie da. Bez względu na to, jak bardzo chcemy uratować życie, prędzej czy później przychodzi moment, w którym musisz wstrzyknąć barbiturany i grać Boga, co ma swoją cenę i zawsze jest traumatyczne. Wciąż się zastanawiamy, czy zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Decyzje właścicieli też często są motywowane finansami, a my nie możemy uratować każdego. Mamy ograniczoną ilość miejsca w domach. Wiem, trochę się rozgadałam o tej branży, ale to dlatego, że jest nadal bliska memu sercu. Jeszcze tylko dodam, że w pracy w weterynarii często towarzyszyła mi świadomość, że niesienie ulgi i wsparcia innym niesie ze sobą koszt emocjonalny. Z czasem zrozumiałam jednak, że właśnie w tym odnajduję najgłębszy sens swojej pracy. W przywracaniu zdrowia, komfortu i radości. Niezależnie od okoliczności. Choć mówi się, że szczęścia nie da się kupić, moje doświadczenia życiowe nauczyły mnie, że można je stworzyć poprzez obecność, empatię i działania. Dziś wiem, że mam coś cennego, czym warto się dzielić. I robię to z radością. Czasem również też bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Ale oto właśnie był przykład mojej ewolucji. Najpierw nieszczęśliwy wypadek, który fizycznie uniemożliwił mi pracę ze zwierzętami na kilka lat. Takie rzeczy mogłyby kogoś zupełnie załamać. Dla mnie też to nie było łatwe. Energia w domu była taka, że mi wszystkie rośliny zwiędły. Ale z czasem zdałam sobie sprawę, że dla mnie był to ukryty dar, dzięki któremu rozszerzyłam swoje horyzonty. Zostałam coachem inteligencji emocjonalnej, bo emocje są tym, czego nie ogarnie sztuczna inteligencja ani XA. I wiesz co? Ludzie mi zaczęli za to płacić. Tak, moi drodzy, dziś uczę ludzi, jak nie być robotem. Bo w świecie technologii to właśnie EQ, a nie ilość RAMu sprawia, że nie mylimy przytul mnie, przefiltruj dane wejściowe. Natura ma swój porządek, siły do przywrócenia równowagi. To ludzka arogancja każe nam myśleć, że mamy kontrolę nad naturą, a nie odwrotnie. Uważam, że ta sama mądrość odnosi się także do naszego życia wewnętrznego. Musimy nauczyć się ufać swoim naturalnym rytmom w nas samych. Najważniejsze lekcje, które wyniosłam z tej zmiany to: inwestowanie w siebie to zawsze dobra decyzja. Czasem oznacza to konieczność zrewidowania dawnych marzeń. Ale rozwijanie własnych kompetencji przynosi długofalowe korzyści, osobiste i zawodowe. Zaufanie do własnej intuicji jest kluczowe. Jeśli czujesz przyciąganie do jakiejś ścieżki, to znak, że jesteś jej integralną częścią, a to czyni cię wyjątkowym.
Nie pozwalaj innym definiować Twojej wartości. Tylko Ty znasz pełnię swojego potencjału. Broń go. Zaufanie do siebie buduje pewność siebie, a ta z czasem staje się nie tylko fundamentem sukcesu, ale i cechą, która naturalnie przyciąga ludzi i otwiera drzwi do nowych możliwości. Pewność siebie to nie jest to samo, co bycie aroganckim, nadętym bufonem. To raczej cicha supermoc. Jak noszenie peleryny pod ubraniem, ale bez potrzeby codziennego ogłaszania tego w biurowej kuchni. Zaufanie do siebie to nie jest narcyzm. To świadomość, że jesteś wartościowy. Nawet jeśli jesteś gdzieś w dresie i nie ogoliłeś nóg. Nie musisz być idealny. Nie musisz mieć planu na 5 lat. Wystarczy, że jesteś ciekawy świata, ludzi i czasem pogłaskasz kota, który wygląda, jakby planował Twoją śmierć. Zaufaj sobie i pamiętaj, krowy mają BFF-ów, a Ty masz mnie. Dzięki, że byliście. Dajcie łapkę, suba, komentarz albo chociaż uśmiech. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Sunset Talk.